Dzisiaj spojrzymy na drugą część trasy łagiewnickiej, po której jedzie linia autobusowa 196. Dodajmy, że przyjrzymy się całej trasie, jaką pokonuje, a poza samym tym odcinkiem w tunelu posiada ona aż 3 bardzo ciekawe komunikacyjnie miejsca. Prześledzimy również, jak bardzo w jej okolicy rozbudowuje się Kraków. A czy wy znacie jakieś nowe linie autobusowe i tramwajowe w Polsce? A może znacie jakieś ciekawe inwestycje komunikacyjne? I jak zawsze dajcie znać w komentarzach. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć, w miejscu, które widzicie za moimi plecami byliśmy już niedawno temu, ponieważ w lecie, parę miesięcy temu, kiedy było otwarcie trasy łagiewnickiej dla tramwajów, a tymczasem dzisiaj znajdujemy się, ponieważ po wielu, można by nazwać, sugestiach mieszkańców właśnie uruchomiono w drugą stronę tutaj linię, tym razem autobusową. Ja zaraz udaję się nie na ten przystanek, a na pętlę, kawałek dalej, Łagiewniki, gdzie wyruszymy. Pokażę wam całą trasę właśnie tej nowej linii autobusowej, pierwszej w tym miejscu. A więc nie przedłużajmy dalej. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, historie, podróże, a dzisiaj przejedziemy się autobusem zupełnie nowej linii. Także zaczynamy. Czas start. I właśnie tym autobusem będziemy się za chwilę przemieszczać. Tylko wrócę do pętli, żeby pokazać wam całą trasę jego przejazdu. Mam nadzieję, że pan kierowca czy pani kierowczyni, nie wiem, czy to poprawna forma w dzisiejszych czasach, zgodzi się na to. Także tak to wygląda. To tak naprawdę dowolny tramwaj, jaki wybiorę, to podjadę właśnie na Łagiewniki. A tutaj są Łagiewniki SKA, czyli szybka kolej aglomeracyjna, którą widzicie w tle. O czynnej pętli autobusowej i obecnie nieczynnej pętli tramwajowej Łagiewniki nie sposób nie opowiedzieć we wszystkich aspektach komunikacyjnych, bo stanowi ona ważny punkt przesiadkowy. Zacznijmy historycznie. Obok niej istnieją od czasów przed 1939 rokiem aż do dziś zajezdnia tramwajowa Podgórze. Sama pętla tramwajowa istnieje tu od dawna, chociaż kiedyś była w zupełnie innym miejscu po drugiej stronie ulicy, o czym mówiłem już w jednym z odcinków. Dodatkowo współcześnie autobusy nadjeżdżają tutaj lub kończą swój kurs z aż 4 stron: Broszka, Wadowickiej, Tischnera i Zakopiańskiej. Również warto wspomnieć, że w to miejsce przybywają tramwaje z aż 3 stron. Zresztą, patrząc na mapę, widzicie, ile tutaj linii krakowskiej komunikacji miejskiej się spotyka. Ja już jestem na pętli Łagiewniki, tej tutaj autobusowej za mną, oraz tramwajowej, tej nieczynnej, o której wam wspominałem w filmie z 10 ciekawostkami na temat komunikacji w Krakowie, tej komunikacji tramwajowej. A dzisiaj będzie autobusowo, ale chciałem wam jeszcze tutaj dopowiedzieć, jeżeli chodzi o tramwaje, to jak widzicie, tutaj jest przystanek, który jest nieczynny. Tutaj tramwaje mogą wjechać od strony przepraszam, że tak palcem pokazuję, ale inaczej się chyba nie da, od strony mniej więcej Borku Pałęckiego, czy też tunelu tramwajowego trasy Łagiewnickiej mogą wjechać tutaj
sobie, ale jak widzicie nie ma możliwości, żeby tramwaj skręcił w kierunku z powrotem tej trasy, czyli na Borek Wałęcki, na trasę łagiewnicką, no ponieważ tutaj nie istnieje, musiałaby chyba ta budka być wyburzona i tutaj by musiał po łuku przejechać tramwaj, żeby można było się dostać z powrotem na tamten kierunek. Także no tutaj ta pętla ma ten minus w inne strony, czyli jeżeli jedzie coś od strony Kapelanki, to wjedzie tutaj, czy tak samo i wyjedzie oczywiście na tamten kierunek, czy od strony właśnie Wadowickiej, jeżeli wjedzie tutaj tramwaj, to również będzie miał możliwość, żeby zawrócić i pojechać z powrotem na ten kierunek. Jedyny ten, który nie jest realizowany, to w kierunku właśnie Borku Wałęckiego. Za plus minus 15 minut, 16 będzie jechał właśnie autobus. Już porozmawiałem z panem kierowcą, powiedział, że mogę kręcić, także zobaczycie pełną trasę. Dzisiaj pojedziemy sobie aż do Kozienickiej, także nie po skróconej trasie, a po tej jak najbardziej pełnej. Jak widzicie, pierwszy autobus jedzie z Kotniki Szkoła, a drugi, który za nim się znajduje właśnie na tej wydłużonej trasie Kozienicka, to jest ta dłuższa. Wyjeżdżamy z pętli Łagiewniki i zaraz tuż za skrzyżowaniem mamy pierwszy przystanek autobusowy. Pozwólcie, że przejazd trochę skrócę, bo pomimo soboty ulica Zakopiańska do skrzyżowania z trasą łagiewnicką korkowała się. Ewidentnie przydałby się tutaj buspas. Po drodze, po prawej stronie mijamy wspomniany na jednym z poprzednich filmów wyjątkowy i jednostronny przystanek tramwajowy Łagiewniki ZUS, a po lewej widzimy przystanek kolejowy. Zanim skręcimy, to zerknijmy na Wikimapie, bo trasa łagiewnicka od przystanku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia aż po Zakopiańską idzie mniej więcej po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej z zakładów Solvay. Zresztą mamy jeszcze jeden ślad po tej linii, ale o tym dosłownie za moment. Dodam, że na kolor pomarańczowy zaznaczyłem trasę łagiewnicką, a na żółty dawną trasę kolejki. Zaznaczyłem też miejsca, gdzie znajdowały się mosty na rzece Wilga. Ruszamy z przystanku Łagiewniki SKA i wjeżdżamy do tunelu. Tutaj akurat nie będę ciął materiału. Zobaczmy cały fragment trasy w tunelu. Wyjeżdżamy już z tunelu i spójrzmy jeszcze, co znajduje się nad nim. My w
w materiale wideo powoli przejeżdżamy przez tunel, który de facto znajduje się za mną, pod spodem, ale jak widzicie, pokażę Wam to zresztą na zdjęciach, lokalna społeczność dość mocno skorzystała tutaj na budowie tunelu, ponieważ znajdują się tutaj i place zabaw, i zobaczyłem również właśnie fajnie zrobione takie drogi osiedlowe, spowolnienia. Również zobaczyłem, że jest tu skatepark, a także boisko do gry w piłkę nożną. Także no to jest na plus. Nie wiem jak tutaj mieszkańcy, ale widzę, że z tego bardzo mocno korzystają. Dzisiaj jest niedziela i mnóstwo dzieci, mnóstwo rodziców razem z nimi. A jeszcze warto zwrócić uwagę, tutaj nad całym tunelem idzie też taki ciek wodny. Tutaj może go zobaczycie. Ja jeszcze zrobiłem zdjęcie wcześniej, to też pewnie wrzucę. Także no tutaj inwestycja jest bardzo, bardzo duża. Oczywiście Kraków będzie bardzo długo ją spłacał i to jest jedna z rzeczy, która była bardzo szeroko dyskutowana. W Krakowie powstała cała osobna spółka pod to. Nie mi w to wnikać, sami pewnie w komentarzach ocenicie, co sądzicie na ten temat. Co jedyne uważam za błąd, jeżeli chodzi o tą trasę, tą dalszą część w kierunku Ruczaju, to na pewno jest to, że dla mnie zabrakło tutaj chociaż wyprowadzenia kawałka torowiska tramwajowego, bo w przyszłości pewnie tramwaj będzie musiał iść w kierunku Ruczaju tędy, także znowu będzie trzeba tam rozkopywać przy ulicy Zakopiańskiej i na nowo robić i to moim zdaniem jest bardzo na minus. Tak swoją drogą nigdy tutaj nie byłem, bardzo ciekawa okolica, bardzo ciekawa przestrzeń. Kurczę, trzeba by się tutaj jakoś kiedyś tak porządniej wybrać, przejść. Patrzcie, jaki ciekawy mostek. Kawałek się przyszedłem jeszcze tutaj w głąb, żeby Wam pokazać właśnie ten mostek, o którym mówiłem, który jest dawnym pokolejowym. Tak, tym śladem po dawnej kolejce jest ta kładka. Czy jest ona oryginalna, to pewnie zaraz wytłumaczycie w komentarzach pod tym wideo. Ta kładka jest dość mocno uczęszczana z tego co widzę. Co chwilę ktoś tu przychodzi, chciałem Wam nakręcić ją totalnie pustą, no ale z drugiej strony mamy niedzielę, całkiem ładną pogodę, więc dzień mocno spacerowy. A ja chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do zostawienia lajka, do zostawienia komentarza, także subskrypcji, a także wsparcia mojego kanału. Jeżeli Wam się podobają te filmy, to śmiało i gorąco zachęcam po kolejne. Zawsze na końcówce macie proponowane. Wracamy na linię 196 i dojeżdżamy do przystanku Krokusowa. Dla ścisłości dodajmy, że tak naprawdę na trasie łagiewnickiej są dwie linie, bo jeszcze jeździ tutaj nocna 608. Tutaj kończy się trasa, co wyraźnie widać i zaraz wjedziemy na kierunek starej części osiedla Ruczaj. Zanim skręcimy, to warto zauważyć, że tutaj trasa pokrywa się z linią tej kolejki wąskotorowej, która tutaj już miała prawie ostatnią prostą do kamieniołomu Zakrzówek.
Wjechaliśmy na przystanek Rostworowskiego i po ruszeniu z niego ukażą nam się stare bloki. Przez bardzo długi czas ta ulica, którą będziemy jechać, Kobierzyńska, służyła jako jedna z dróg wyjazdowych z Krakowa w kierunku południowo-zachodnim. Skręcamy w ulicę Lubostroń i mamy tutaj szereg pomniejszych przystanków. Jednym z nich jest ten pierwszy na żądanie, też o nazwie Lubostroń. Również niech Was nie zwiedzie ilość zieleni po prawej stronie. Warto dodać, że po ulicy Lubostroń jedzie tylko linia numer 196. Dojeżdżamy już do przystanku Konopczyńskiego. Następny przystanek będzie bardzo ciekawy, ponieważ na tym kierunku są aż dwa przystanki Pilca, a w przeciwnym kierunku tylko jeden. Po ruszeniu z drugiego przystanku Pilca mamy zakręt w prawo i będziemy zjeżdżać w dół. Zwróćcie uwagę, jak bardzo zabudowuje się tutaj okolica. Pierwsze zdjęcie to satelitarne z Google Earth z 2007 roku i dla porównania miejska ortofotomapa z 2021 roku. Ciekawostką za to jest to pole i zabudowania typowo wiejskie, które znajdują się pośród apartamentowców. Tworzy to niezły kontrast i przypomina mi nieco historię z polskiego filmu Zróbmy sobie wnuka. Przy pętli tramwajowo-autobusowej czerwone maki Park and Ride skręcamy jadąc w tym kierunku w prawo. Jeśli jedziemy linią numer 196 w przeciwnym kierunku, to sprawa zaczyna się tu komplikować, bo autobus musi wjechać na przystanek przy pętli, a później objechać całą pętlę wokół. Postarałem się to w miarę rozrysować, zresztą ten szkic ostatnio udostępniłem na karcie społeczność, link zostawię w opisie. I chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować widzom za poprawkę, ponieważ rzeczywiście w jednym miejscu pomyliłem kierunki.
Mijamy przystanek Mochnaniec na żądanie i już zmierzamy do kolejnego ważnego, ale też nietypowego przystanku. Wjeżdżamy na pętlę autobusową Skotniki-Szkoła, gdzie wersja skrócona linii 196 kończy swój bieg. My oczywiście jedziemy dalej, bo jest to wersja wydłużona linii, ale zwróćmy uwagę, że również tutaj układ przystanków zmusza autobus, by wjechał na pętlę. Przejeżdżamy teraz dokładnie przez środek fortu i widzę, że trwa renowacja drugiej części obiektu. Przy okazji popatrzcie na ulicę po lewej stronie, bo jest ona wyjazdem z nietypowej pętli końcowej tej linii autobusowej. Zwróćcie uwagę na ten przystanek autobusowy i dwa kolejne, ponieważ wydłużona trasa linii 196 nie posiada tradycyjnej pętli i autobus objeżdża okolicę po lokalnych uliczkach. Słuchajcie, kończy mi się karta, kończy mi się również bateria i kończy mi się światło, także bardzo krótko i na temat. Tutaj mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Sekcja komentarzy należy do Was. Oczywiście gorąco zachęcam do lajkowania tego materiału. Dziękuję za dłuższe oglądanie reklam, to bardzo pomaga. A także chciałbym Was jeszcze raz gorąco zachęcić do subskrybowania mojego kanału, a także wspierania mnie. I to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!